Michał Sosnowski, Beta Polska, Agnieszka Trojanowska, TME. Ja zaprosiłam tu dzisiaj Michała, bo Michał otwiera oczy, jeżeli chodzi o buty. Bo zanim ja poznałam Michała, to ja myślałam, że but to but. Ogólnie takie coś, co ja zakładam, ma być ładne i ma być pasujące do wystroju. Natomiast but to są meandry. To są różnego rodzaju cechy, o których ja nie miałam pojęcia. Michał, powiedz. Że postawiłaś wysoko poprzeczkę, naprawdę. Teraz my tremas je. Nie, no, postaram się wam opowiedzieć trochę o obuwiu. Jeżeli chodzi o obuwie robocze, bo to jest tematem naszego spotkania, wspomniałaś, że wcześniej, że obuwie liczyły się dla Ciebie przede wszystkim walory estetyczne, Tak. żeby się fajnie w tym prezentować. W obuwiu roboczym również coraz częściej ten element estetyki zaczyna być bardzo dominujący w branży. Zanim to nastąpiło, buty miały być przede wszystkim bezpieczne, na drugim miejscu wytrzymałe, na trzecim miały być wygodne. Tak? Ta ergonomia była stawiana gdzieś na ostatnim miejscu. Z czasem, z latami to wszystko zaczęło się powoli zmieniać. Jak już jesteśmy tutaj przy ergonomii i przy obuwiu, to może pokażę Ci, Pokaż. jak to wygląda. Ja dzisiaj Ci będę asystować. Jakbyś chciał, to mi mów. Ja po tego Okej. buta zawsze tam, wiesz, ruszę do tyłu. Dobra, w porządku. Słuchajcie, tutaj mamy dwa modele dostępne w naszej ofercie. Model 7246EN i 7212G. Bo obuwie jest bardzo zbliżone do siebie. Wizualnie całkiem podobnie wygląda dla laików. Praktycznie pewnie żadnej różnicy nie ma. Jeden i drugi jest półbutem, jeden i drugi jest szary i praktycznie to wszystko. Natomiast warto jest się zagłębić, co te buty w sobie mają, jaki stopień ochrony te buty mają do zaoferowania i co mogą, w jaki sposób mogą nam zapewnić wygodę i całą ergonomię. I tak jak na przykład w modelu 7246EN, który jest podstawowym obuwiem o zwiększonej przewiewności. Zwiększoną przewiewność zapewnia nam tutaj ta perforacja, czyli te wycięte otwory, które zapewniają lepszy przepływ powietrza. To obuwie jest modelem z linii ekonomicznej, czyli jest to możliwie jak najtańszy but, jak najlepiej wykonany, natomiast o różnego rodzaju fajerwerkach typu super lekkość, elastyczność, no tutaj mogą być z tym problemy. Ten but ma chronić i ma dużo wytrzymać. Czyli to jest taki wasz basic. Tak, Okay. To jest taka podstawowa linia, nawet się nazywa easy, tak? Czyli prosty, łatwy, tak? Jeżeli chodzi o ten model. Podeszwę mamy tutaj z podwójnego poliuretanu, jest tutaj oddzielona linia. Mamy jedną warstwę poliuretanu twardego, odpornego na kontakt z agresywnym podłożem. Natomiast to jest troszeczkę bardziej odporna i sztywna część obuwia. Natomiast ten element, tutaj, ta część podeszwy jest już wykonana z bardziej miękkiego poliuretanu, który dopasowuje się do stopy, zapewnia lepszą plastykę i elastyczność. Ten model ma tutaj w sobie wkładkę antyprzebiciową, która nas chroni. To jest to dokładnie, tak? Tu. Nie, to jest podeszwa, a wkładka antyprzebiciowa Ale ona jest w środku, tylko że na tej wysokości. Tak. O to mi chodziło. Wkładka antyprzebiciowa to jest coś takiego. To jest ten element. Ona jest wykonana ze stali nierdzewnej. Dzięki temu, że jest to stal nierdzewna, to ta wkładka jest w miarę elastyczna i zapewnia całkiem niezłą plastykę podczas użytkowania. I ta wkładka antyprzebiciowa jest zatopiona tutaj w tej podeszwie. No może to pokażemy na jednym z naszych półbutów. Jest to Niespodzianka. półbut. Jest to półbut. Tak, tu mamy całkiem nieźle przedstawione. But został przecięty w pół i widzimy tutaj elementy właśnie podeszwy, ale też jest tutaj umieszczona ta wkładka antyprzebiciowa, ta stalowa właśnie. Dobra. Dokładnie to, co tutaj trzymasz w dłoniach, znajduje się w tym miejscu. Drugi element to podnosek. I akurat
ten model, to był 7243CK, to jest model w klasie S3. O klasach to zaraz opowiem, tak, o co klasy chodzi. są A ważne. tutaj mamy model w klasie S1P. I dalej mamy podnosek stalowy. No i przybliżona waga tego modelu. No i pięknie. Mamy tu 591 gram. To jest rozmiar Tak miało być? 42. Mniej więcej, tak? Okej. No, możemy później sprawdzić to w karcie katalogowej. Dobra. Natomiast tutaj mamy półbut, który teoretycznie wygląda bardzo podobnie, bo podobnie jest wykonany ze skóry zamszowej, tu również mamy perforację, no może już troszeczkę designem wygląda bardziej lekko, tak? I może się troszeczkę bardziej podobać aniżeli Tak, bo chyba ta ten podeszwa model. tutaj jest trochę zredukowana, nie? Tak, ta podeszwa jest troszeczkę inna. Dobrze, że zaczęłaś od podeszwy, bo to jest bardzo ciekawe rozwiązanie. Tutaj wspominałem, że mamy poliuretan, podeszwę z podwójnego poliuretanu, tak, dwuwarstwowego. Natomiast tu mamy jednowarstwowy poliuretan, który zapewnia nam bardzo dobrą plastykę i elastyczność. Proszę, spróbuj to zdjąć spróbuję ten z tym. model, a spróbuj czuję go opór. wygiąć w drugą stronę. Mógłbyś powiedzieć, to ja bym poćwiczyła. No, Pokaż jest to naprawdę Czekaj. ciężkie, natomiast tutaj No tu jest ten łatwiejszy. but nie stawia tak. oporu. A gwarantuję Ci, że ten but ma w sobie wkładkę antyprzebiciową. Taka sama. Nie, Nie. właśnie nie. Mamy tutaj wstawioną wkładkę antyprzebiciową wykonaną z włókna kompozytowego utwardzonego ceramicznie. To się tak Okej. specjalistycznie nazywa. Dla uproszczenia, i to się tak przyjęło Czy w mamy branży. gdzieś tą wkładkę? Tak, oczywiście. Pokażesz? Tak, naturalnie. To A, jest to ta, jest to. to jest ta wkładka. Jest ona troszeczkę grubsza, natomiast jej elastyczność jest o niebo lepsza, aniżeli... Nie będę zginać tej, tak. Dobrze? Bez sensu. Dlatego praktycznie tej wkładki nie czuć w tym obuwiu. Ona nie stawia praktycznie żadnego oporu, jest niewyczuwalna dla użytkownika. Okej. Jak mówiłem, tutaj mamy wkładkę antyprzebiciową wykonaną z tworzywa kompozytowego, utwardzanego ceramicznie. Natomiast w branży przyjęło się, ponieważ ta wkładka bardzo przypomina włókno kewlarowe, w branży przyjęło się mówić na to wkładka kewlarowa. My nie mamy licencji na nazywanie tego kewlarem. Materiał rzeczywiście jest podobny, jego funkcje są również podobne, natomiast to nie jest kewlar, tak? Jest to wkładka kompozytowa, ceramicznie utwardzana, natomiast myślę, że na potrzeby naszej rozmowy i tego, że jest to bardziej czytelne dla wielu ludzi z branży, no będziemy mówili na to kompozyt. No, będziemy mówili, przepraszam, na to kevlar, tak? No też, ale Mam nadzieję, że nikt nie będzie ceramicznie- miał nam za złe, czy jak kevlar, tak? O, Ale może tak. ceramicznie utwardzana też bardzo dobrze brzmi. No, Ja może- uważam o wkładce, to wiesz. Okej, dobra, to zobaczymy, jak nam się będzie układała rozmowa. I tak jak już wspominałem, tutaj mamy świetną plastykę. Do tego dochodzi nam tutaj podnosek, który jest zdecydowanie lżejszy, ponieważ jest również wykonany z tworzywa sztucznego. I tak na przykład tutaj mamy... Chcesz ważyć? Możemy zważyć. To są dwa podnoski wykonane w tym samym rozmiarze. Tutaj mamy podnosek stalowy i waży on około 102 gram. Natomiast podnosek kompozytowy około 57 gram. Zaznaczamy, że tutaj nie jest to żadna profesjonalna waga, tak? Rozumiem, certyfikowana. Nie, to jest taka mniej więcej wewnętrzna waga. Wewnętrzna waga dla orientacji dla Was, tak? Żebyście wiedzieli, zdali sobie różnicę, zdali sobie sprawę z tego, jaka jest różnica wagowa. Ten rzeczywiście jest zdecydowanie lżejszy, ten jest trochę cięższy. Może porównasz? Zgadza się? Potwierdzisz? Potwierdzam. Bez tej wagi również bym to wyczuła. No ale też jest różnica w grubości tego, czy nie? Tak. Jest duża różnica. Fajnie, że zwróciłaś na to uwagę, ponieważ mamy drugi półbut. Jak wspominaliśmy wcześniej, mamy tutaj wkładkę antyprzebiciową, jak kewlarową, i podnosek wykonany z tworzywa sztucznego. A tutaj jest ten z metalu. Tak, ten z metalu. Okej, I i tak jak faktycznie? widzicie, Czekaj, jeden i pokażemy drugi... to tak. O. O, świetnie.
Jeden i drugi podnosek musi wytrzymać tyle samo, czyli uderzenie obiektu z siłą 200 jouli. Stalowy w takim kształcie jest cieniutki, spokojnie to wytrzymuje. Natomiast kompozytowy, no, z racji tego, że jest innym materiałem niż metalowy podnosek, w związku z tym no, rozwiązania konstrukcyjne wymagają tego, żeby on był nieco szerszy tutaj z przodu, w związku z tym taki jest jego kształt i niestety to nastręcza niektórych kilku problemów, a mianowicie zdarza się, że przychodzi klient i mówi: no cześć, ja mam rozmiar 41, a w waszej firmie jak przymierzam, to jedne są buty w rozmiarze 40, a inne 41, a jeszcze inne 42. No, Czyli to wynika zabiera to z tego, przestrzeń. tak, wielokrotnie, nie mówię, że zawsze, tak, ale w wielu przypadkach różnica polega w podnosku, tak, grubości podnoska i w tym, jaki mamy podnosek zamontowany w obuwiu. Jeżeli jest to podnosek stalowy, nie zajmuje on dużo miejsca i my mamy tam więcej przestrzeni, natomiast w przypadku kompozytowego, no, jak widać, on może zajmować nawet do centymetra tutaj grubości, w związku z tym ta przestrzeń nam się tutaj zmniejsza, w związku z tym może być sytuacja, że trzeba będzie dobrać inny rozmiar, ale jest na to rozwiązanie. Zapraszam Was do skorzystania z naszego cennika, katalogu, który jest dostępny online, również też w wersji papierowej. I tutaj przy każdym modelu, dosłownie przy każdym, mamy podaną długość wkładki podaną w milimetrach. Więc w zależności od tego, jaki model sobie wybierzecie, czy zamawiacie produkty online, czy przymierzacie je w sklepie na miejscu, możecie dokładnie sobie dobrać obuwie właśnie na podstawie tej tabeli. I rzeczywiście widać różnicę, że niektóre rozmiary, jakbyśmy chcieli porównać jeden model z drugim modelem, to te różnice w długości wkładek się różnią. No ale plusem jest to, że tamten podnosek jest lżejszy. Tak, to jest bardzo duży plus. Jeszcze jednym plusem, chyba największym tego podnoska, jest to, że on nie przewodzi temperatury. Okej. W związku z tym, jeżeli mamy takie obuwie na nogach zimą, to ten podnosek nie przyjmuje minusowej temperatury i nie oddaje jej nam na palce, tak? W związku z tym nie będzie nam zimno w palce. Podobnie jest z wkładką antyprzebiciową ceramicznie utwardzaną, tak? Taka wkładka to jest po prostu dodatkowa warstwa materiału, która nas izoluje od zimna, tak więc to naprawdę fajne rozwiązanie. W przypadku stali, w przypadku podnoska metalowego mamy tak na dobrą sprawę tutaj kawałek metalu na palcach, ale też taką patelnię na całej długości pod stopą. W związku z tym, jeżeli będzie bardzo gorąco, no to może się okazać, że podeszwa antyprzebiciowa, ta wkładka antyprzebiciowa przyjmuje tą temperaturę i ją nam oddaje do środka, do buta i mamy wrażenie takiego smażenia się, gotowania stóp. Nie każdy doświadczył czegoś podobnego latem w zwykłych butach, a co dopiero w czymś takim. W związku z tym zalecam korzystanie z latem, tak, czy zimą też z wkładek kompozytowych, jeżeli temperatura jest tym najważniejszym wyznacznikiem, tak, podczas używania obuwia roboczego, obuwia bezpiecznego. Szczególnie, że obuwie robocze, no nie zdejmujesz go tak często, jak możesz zdjąć obuwie regularne, gdzie jest za gorąco na stopie. Tak, to jest kolejna ważna kwestia, którą poruszyłaś, ponieważ mało kto sobie zdaje sprawę z tego, że obuwie robocze mamy większą część dnia na nogach. Pracujemy w tym, zasuwamy cały czas, wykonujemy różne czynności. Natomiast kiedy klient przychodzi do sklepu, decyduje się na zakup jakiegoś obuwia, no to wyznacznikiem jest cena z pominięciem ergonomii. I później się okazuje, że te buty nie są takie wygodne, nie są tak komfortowe, a mi się stopa w nich grzeje i tak dalej, i tak dalej. No bo jest wiele czynników, tak? Stalowa wkładka, stalowy podnosek są zdecydowanie tańsze, ale no kosztem tego komfortu, o którym wspominałem, cieplnego, tak?
A ty mi kiedyś też opowiadałeś taką historię na temat komfortu używania obuwia, że to wpływa na to, jak my pracujemy. Bo jak coś cię uwiera w bucie, to nie jesteś tak chętny. Jestem tak wydajny. Nie jestem tak wydajny w pracy, jak mógłbym. To jest ważna informacja dla pracodawców, tak? Jeżeli wasi pracownicy będą mieli niewygodne obuwie, nie będą pracowali na 100%, bo zawsze będzie kogoś coś tam obcierało, uwierało, będą unikali pewnych, nie wiem, sytuacji, tak? Nie wiem, kucania, zginania się pod jakimś kątem, wykonując jakąś czynność, no to może doprowadzić do tego, że będą pracowali dłużej, wolniej, mniej wydajnie. Tak więc warto jest zapewnić też wyższy poziom, lepszy poziom wygody, tej ergonomii, dopasowania obuwia, oczywiście z uwzględnieniem panujących warunków i zasad bezpieczeństwa, tak, jakie obowiązują w danym terenie, w miejscu pracy. Klasa S1 mówi nam o tym, że mamy podnosek. Oczywiście tam jeszcze do tego dochodzi nam wkładka, w podeszwie mamy absorpcję energii, tak zwany shock absorber. Mamy również zakrytą piętę w klasie S1, a sama podeszwa jest odporna na węglowodory. Tak więc to nam mówi klasa S1. S1P, przepraszam, i jeszcze ważna informacja. Wiele osób mówi, no dobra, to S, co to jest to S? No S to jak safety, tak? Czyli S jak safety, stąd jest ta literka nam się pojawia, S jak safety. Następnie mamy obuwie w klasie S1P, P jak protective. Mówi nam to o tym, że obuwie ma wszystkie te właściwości, które ma S1, czyli podnosek, absorpcja energii w części piętowej, zakryta pięta, podeszwa odporna na węglowodory. I dodatkowo mamy wtedy jeszcze w takiej klasie S1P wkładkę antyprzebiciową, tak? Odporną na jakieś ostre elementy. Okay. Dla wyjaśnienia jeszcze dodatkowo operujemy na razie jeszcze starymi klasami. Dla wyjaśnienia mamy aktualnie, jak kręcimy materiał, jest rok 2024, mamy kwiecień, od roku obowiązuje nowa norma dotycząca obuwia bezpiecznego. Ta nowa norma weszła w życie dokładnie 1 kwietnia 2023 roku, ale okres przejściowy wejścia tej nowej normy wynosi 5 lat. Czyli one się nakładają na siebie? Nakładają się na siebie, obowiązują równolegle przez jeszcze 4 lata, czyli program, który tutaj nagrywamy i opowiadamy o tych klasach będzie jak najbardziej aktualny, a tak na dobrą sprawę później ewentualnie możemy opowiedzieć jeszcze o tej nowej normie i o tych kolejnych klasach, które nam się tam pojawiają. Natomiast w branży jeszcze wszyscy operują starą klasą. Mało kto operuje tymi nowymi klasami, chociaż one już się powoli oczywiście Ale jak pojawiają. one często się zmieniają? No bo teraz rozumiem, że zmieniła się w 23, będzie ten okres przejściowy 5 lat, jak stara klasa wymieni się z nową klasą. I jakie to na was, jakie to wam nastręcza problemy jako producenta? Wiesz co, Nieduże? Myślę, że jest to na tyle jest to tak zaplanowane i jest tak płynne przejście, że raczej nie nastręcza to jakichś większych problemów. Poprzednia, mówimy tutaj o normie EN ISO 20345. Poprzednia aktualizacja była w 2011 roku. Tak, tutaj nawet jest w waszym katalogu. Tak, mamy podaną tą normę. Natomiast aktualnie ta nowa norma, ta aktualizacja była w 2022, więc mamy EN ISO 20345 2022, ale w życie weszła 1 kwietnia 2023 roku, tak? Stąd ta różnica w datach. Czyli mieliśmy od aktualizacji minęło około 10 lat, tak? Oczywiście pewnie zdarzają się jakieś problemy logistyczne i tutaj koledzy z mojej firmy, logistycy pewnie skomentują, przepraszam cię bardzo, ja mam zaraz, tak, to na pewno się zaraz skończę jakimiś kąśliwymi komentarzami. Proszę być delikatnym. Przedstawicieli z branży logistycznej. Natomiast większych problemów powiedzmy, że nie zaobserwowałem. Tak? Okej.
Dobra, to ja Ci ufam. Mieliśmy klasę S1, S1P, czyli S1 mamy podnosek, S1P mamy podnosek i wkładkę antyprzebiciową. To może być wkładka metalowa, to może być wkładka kevlarowa, czy jak kevlarowa. Natomiast dalej nam się pojawia klasa S2. I Twoja ulubiona. Tak, moja ulubiona, bo nie mamy w ofercie klasy S2 i chyba tylko, nie wiem, przez całą moją ponad 15-letnią karierę w branży miałem chyba tylko 1 czy 2 zapytania o obuwie w tej klasie. S2 to mamy obuwie z podnoskiem, bez wkładki antyprzebiciowej, ale but jest odporny na wodę. Taki dodatek. I na koniec mamy klasę S3, gdzie mamy podnosek, mamy wkładkę antyprzebiciową, oczywiście wszystkie te elementy, które wcześniej wspominałem, czyli absorpcja energii w części piętowej, zakrytą piętę i tak dalej. Tak, to wszystko zawiera w sobie. I klasa S3 ma podnosek, wkładkę antyprzebiciową i do tego jest odporny na wodę. No i teraz pojawiają się schody. Chociaż już coraz rzadziej na szczęście, bo przychodzili klienci i mówili, że panie, kupiłem buty, a one mi przemiękają. Mokro w środku jest, a są wodoodporne przecież, tak? No to należy sobie zdać sprawę z tego, że but wodoodporny to nie jest but nieprzemakalny, tak? But wodoodporny oznacza to tyle, że but ma obowiązek wytrzymać godzinę w wilgotnym środowisku, zaznaczam, wilgotnym środowisku, przez co najmniej godzinę, tak? Ale nie zamoczony w akwarium? No nie zamoczony w akwarium, no oczywiście jak nam się trochę wody poleje na but, tak, no to jest dość płynne, tak? Natomiast do dostania po kostki w wodzie, no to mamy kalosz, tak? Jakoś wiedziałam, że weźmiesz kalosz. To jest but wykonany w klasie S5 i tutaj rzeczywiście możemy stanąć po kostki w wodzie i nic się złego nie wydarzy. Na pewno nie będzie on przemiękał, na pewno nie wchłonie wody i nie oddaje jej do środka, tak? Do stopy. Tak więc należy to o tym pamiętać. Z satysfakcją przez te ponad 17 lat zauważam, że coraz mniej jest tego typu problemów, ale nadal się mogą zdarzyć. Proszę pamiętać, że wodoodporność to nie jest to samo, co nieprzemakalność. Jeszcze wrócimy do tego modelu 7212G. To jest ten? To jest ten model. To jest, okej. I model 7212G jest to świetny produkt przeznaczony do pracy w lekkim przemyśle, w usługach, w wszelkiego rodzaju pracach serwisowych czy kurierskich, logistycznych, magazynowych. Naprawdę. Ze względu na to, że mamy tutaj bardzo elastyczną podeszwę, obuwie jest lekkie, mamy ten kompozytowy podnosek. I dodatkowo już tutaj powoli zaczyna to być standardem. Jak zaczynałem pracę, to klasa, tam technologia ESD, już powoli coraz więcej modeli zaczyna nam się pojawiać wykonanych w tej właśnie technologii. Wynika to z tego, że no, tej elektroniki mamy coraz więcej w naszym codziennym życiu, tak? Telefony, tablety, komputery, samochody elektryczne, inteligentne pralki, lodówki i tak dalej. Tej elektryki na co dzień mamy coraz więcej, no a ktoś to musi wyprodukować, ktoś się tym zajmuje, ktoś operuje przy maszynach, które zajmują się produkcją tego typu urządzeń. W związku z tym ta technologia ESD jest coraz bardziej popularna i coraz częściej się pojawia w naszych modelach. Tak jak na przykład ta linia Flex poprzedniej generacji. Poczekaj, to jest ten, bo to, wiesz co, biorę po... Tak, jakbyś mogła jeszcze wziąć tam jeszcze jeden, ten damski. O. I ten po lewej. Ten. Dobra. O, dziękuję. To jest damski. Tak, to jest damski, to jest poprzednia generacja, on nie ma ESD, tak? Ale jest ta sama podeszwa, super elastyczna, ponieważ jest wykonana z jednowarstwowego poliuretanu, tak? Czyli mamy świetną elastyczność i komfort użytkowania, dzięki temu też but jest fajnie lekki i zgrabny. Ale nie było ESD. Właśnie, bo wasze buty są bardzo czytelne. Tu jest znaczek ESD, tu nie ma, dlatego wiesz, ja szukałam ze znaczkiem.
Wiesz co, często jest tak, że rzeczywiście producenci starają się gdzieś w widocznym miejscu umieścić to logo tego, że informujące o tym, że obuwie jest wykonane w technologii ESD. No, myślę, że tutaj nasze rozwiązanie zamontowane na sznurowadle, niektórzy nie potrzebują tego ESD albo nie podoba im się to, mogą to spokojnie zdjąć a nie, to i taki, już. wiesz, trochę wprowadzacie takiego designerskiego. Może, tak. Chociaż coraz więcej rzeczywiście elementów informacyjnych zamieszczamy właśnie w tym miejscu na sznurowadle. No, przejdziemy do tego za momencik, to Ci pokażę. I jak nam weszła ta nowa linia Flex, to wszystkie modele są teraz właśnie w tej technologii ESD, tak jak na przykład ten Trevi, który miałaś, on jest wykonany w klasie S3. Dla przypomnienia, tak, dla ułatwienia klasa S3, podnosek, wkładka antyprzebiciowa i wodoodporność, tak? I dodatkowo mamy tutaj właśnie to logo informujące, że obuwie jest wykonane w technologii ESD. Znowu, duży komfort, elastyczność. Tak, i patrząc na Wasze buty, to co Ci powiedziałam też chwilę przed wywiadem, że one wszystkie nie wyglądają jak buty przemysłowe, takie typowo do pracy, tylko one już podchodzą pod taki trochę trekking. Tak. To wiesz co, to się trochę wiąże z historią w ogóle firmy i dlaczego pojawiło się nam odzież i obuwie robocze, bo nie tylko obuwie, ale też odzież roboczą mamy w ofercie. A przede wszystkim Beta Utensili, obecna na rynku już od ponad 100 lat, dostarczając narzędzia ręczne i wyposażenie warsztatowe najwyższej klasy, produkowała narzędzia najpierw super wytrzymałe, świetnie zaprojektowane, ale później coraz bardziej zaczęli zwracać uwagę na ten wygląd, tak? Beta jest włoską marką, Włosi bardzo dużą uwagę przykładają do tego, do estetyki, do wyglądu. Mamy tym pracować, narzędzie ma nam pomagać wykonywać pracę, ale musimy mieć też frajdę z tego, że pracujemy czymś ładnym, tak? Czymś fajnym. Na temat czegoś fajnego i ładnego. Proszę bardzo, tutaj jest klucz Beta numer 42, prawda? Tak, zgadza się. Aha, nauczyłam się. Klucz o bardzo symbolu ładnie 42. wygląda. I ten kolor pomarańczowy to jest świetne połączenie. Wiesz, naprawdę. No tak, Starali się Ci Włosi. Taka ciekawostka, ten kluczyk mamy tutaj w logo, No. a nie wszyscy zauważają, że to jest właśnie też ten kluczyk tutaj. Ja nie zauważyłam. Ale to jest ta nowa wersja tego kluczyka. Nowa wersja tego kluczyka, tak, w nowej linii obuwia zaczyna się coraz częściej pojawiać ten nowy, odświeżony kształt Wiesz, bo to ma takie logo. trochę sportowe zacięcie. Tak, to wasze nowe logo. tak. No i poruszyłaś tutaj ważną kwestię, tak jak Ci mówiłem, Włosi, szefostwo firmy zwróciło uwagę na to, że skoro narzędzia się podobają, klienci lubią pracować czymś fajnym, czymś ładnym, coś co im też sprawia frajdę, to z ich badań, wywiadów wynikało, że klienci się na tyle identyfikują z marką, jakby dostali odzież, jakby dostali obuwie z tym samym I byłoby logo. źle. To oni by bardzo chętnie by się w coś takiego ubrali. I to był pomysł na sukces, jeżeli chodzi o wprowadzenie produktów betowskich, ponieważ narzędzia cieszą się są bardzo rozpoznawalne, marka jest rozpoznawalna, narzędzia są wykonane w naprawdę wysokiej jakości i są cenione przez użytkowników, również w sportach motorowych. W związku z tym obuwie również mieliśmy taki kredyt zaufania, robicie dobre narzędzia, buty, ciuchy też będą fajne. Nie powinniście schodzić z pewnego levelu serwisu. Dokładnie tak. A z czasem okazało się, że bo już od ponad 20 lat mamy obuwie w naszej ofercie. Oczywiście pierwsze modele bardzo przypominały właśnie tego typu but, tak? Natomiast jest to nudne, tak? Co tu dużo gadać, jest to tradycyjny, prosty but Typowo roboczy, który wszyscy znamy i kojarzymy. Natomiast z czasem zaczęto eksperymentować właśnie z wyglądem, z designem, z tą lekkością, tak? W kształcie, z ergonomią, żeby klienci kupowali też nie tylko ze względu na wygodę, ale też na wygląd, tak? To, o czym wspomniałaś, ten wygląd Właśnie jest chciałam wrócić bardzo do istotny. początku, tak? Bo powiem Ci, że na przykład ja chodzę po górach, to taki but, powiem Ci, fajny. Fajny. Naprawdę. Tylko tutaj też dochodzimy Może do... nie ten konkretnie, ale taki Tak. na przykład taki dla kobiet, ten z różem.
Super. Cieszę się, że Ci się podoba, Tak. że trafił. Haha, Mamy kilka przymierzę go modeli. później. Okay. Mamy kilka modeli rzeczywiście przeznaczonych, zaprojektowanych z myślą o kobietach, między innymi ten, który wcześniej prezentowaliśmy. Ale chciałaś mi tutaj coś pokazać na podeszwie. Jak wspomniałam o górach. Czy Tak, jeżeli chodzi o podeszwę, bo to jest to samo. może to, wiesz co, troszeczkę tak skaczemy, ale chyba nikt nie będzie miał tego nam za złe, Przewiną, tak jakby tam się z tematu. zgubili. Tak? Okej, dobra. Słuchaj, wiesz co, bo mamy klasę S3 w obuwiu i zobacz, jeden i drugi trzewik jest wykonany w klasie S3. Czyli mamy podnosek, mamy wkładkę antyprzebiciową i but jest wodoodporny, tak? Oczywiście w dużym skrócie. I jak uważasz, czy one się czymś różnią? Że w znaczeniu wyglądowo czy technologicznie? Powiedz, jakie widzisz różnice? Czy jeden i drugi na przykład nadawałby się na budowę? Przychodzi do ciebie klient, wyobraź sobie, że prowadzisz sklep BHP, przychodzi do ciebie klient i mówi, pracuję na budowie i chciałbym kupić buta. I w klasie S3, tak? Tyle wie, wszystko A że ja już fajnie. wiem, że to jest klasa S3 dzięki Tak, tobie. dokładnie. nawet No to proszę spróbujmy dopasować. Na budowie tak? pracuję. Na Ja budowie. bym powiedziała tak, wie pan co, to tutaj biorąc pod uwagę to ten materiał, z którego są zrobione, to ja bym zaproponowała ten, bo się łatwiej czyści. I zaproponowałaby ten, bo jak pan stanie na drabinie, to pan nie spadnie, bo się zahaczy podeszwą o stopień. Fajnie, że zwróciłaś na to uwagę. Jest jeszcze kilka niuansów. Ja jestem początkującym sprzedawcą. Okej, ale bardzo dobrze zwróciłaś uwagę przede wszystkim na bieżnik. Przed zakupem obuwia należy się zastanowić, zadać sobie pytanie, gdzie pracuję, jakie są warunki w miejscu pracy. Jeżeli mamy budowę, jest to taka, no, nazwijmy to w naszym wyobrażeniu budowa, czyli jakieś rozkopane Cement, druty. jakieś wykopy i tak Tak. dalej, ciężkie Piach. warunki, no to rzeczywiście po pierwsze powinniśmy zwrócić uwagę na bieżnik w klasie S3, tak? Ponieważ klasa S3 mówi nam o tym, że głębokość tego bieżnika, jeżeli ma 3 mm, no to wszystko jest cacy i mamy klasę Czekaj, S3. pokazujesz głębokość? Tak, tutaj mamy głębokość tego bieżnika. Są Okej. 3 mm i jest wszystko fantastycznie. Natomiast ten protektor jest bardzo gęsty. W związku z tym, jeżeli wejdziemy w jakieś błoto, w jakiś właśnie trudny teren, no możemy się ślizgać. Zostanie. No, może się zabrudzić, może Okej. się zapchać i tracimy przyczepność w terenie. Tutaj natomiast protektor jest zdecydowanie głębszy. Mam nadzieję, że to dobrze tutaj widać. I zdecydowanie szerszy, nie jest taki gęsty. Mamy również tutaj zaznaczony wyraźnie obcas, który możemy się ewentualnie gdzieś zaklinować. Teraz taka informacja, weszła nowa norma i mamy tam też specjalną klasę opisaną jako skrótem LG, czyli Ladder Grip. Ten model jeszcze nie jest wykonany w tej klasie, ale mniej więcej idea jest ta sama, czyli blokujemy się tutaj tym obcasem w trudnym terenie, tak? Czy na jakimś schodku, czy właśnie na jakimś szczeblu na drabinie. Jest to na pewno lepsze zabezpieczenie, aniżeli taka płaska Tak, bo on jest podeszwa. zupełnie płaski. Tak, on jest zupełnie płaski, możemy się po prostu ześliznąć. Tak? Kolejna sprawa to zalany podnosek, zabezpieczony nosek w tym miejscu. I jeden i drugi ma jakieś zabezpieczenie. Tak, bo tutaj tak? też jest dodatkowa warstwa. Tak. I owszem, to jest zabezpieczenie, ale przed okazjonalnym kucnięciem, jakiejś krótkotrwałej pracy na kolanach, tak, w takiej pozycji, żeby od razu pierwszego dnia nie zniszczyć tego buta, tak, żeby nie zedrzeć nie naruszyć faktury tej skóry, tak, żeby to obuwie od razu się nie zniszczyło. Natomiast to nie zabezpiecza przed pracą na kolanach. To jak najbardziej, tak, mamy tutaj silnie zabezpieczony nosek, jest zalany tym elementem podeszwy, to jest dalej poliuretan i rzeczywiście pracując na kolanach, czyli w ten sposób tak ułoży nam się but, to tutaj ma pełne mamy, zabezpieczenie. tak, mam nadzieję, że widzisz, tak, mamy tutaj zabezpieczenie, tak, nie zniszczymy od razu obuwia. Więc
To są te różnice. Jak widzisz, klasa S3, owszem, to jest fajny but do pracy w jakimś wilgotnym środowisku, ale nie do pracy w trudnym terenie. Rozumiem, czyli musisz wiedzieć, po co przychodzisz. Tak, z pewnością znajdą się klienci, którzy powiedzą tak, bardzo chętnie, bo właśnie potrzebuję płaskiej podeszwy, jest trochę wilgoci, ale generalnie płaska podeszwa jest dla mnie super wygodna, a ktoś inny stwierdzi, że no nie, ja na budowę to potrzebuję. Jak ktoś raz spadł z drabiny, to weźmie ten. Tak, to jest but wykonany w starej normie. Nie było jeszcze wtedy mowy o tej klasie LG, czyli Ladder Grip, ale mieliśmy swoje rozwiązanie polegające na tutaj zaprojektowaniu takich wypustek, które zabezpieczają przed ślizganiem się. Nie wiem, jak tutaj tego zaproponować. Ślizganiem się na jakimś szczebelku, tak? Na przykład na drabinie, tak? Okay. To te dodatkowe wypustki zapewniały... To w pewnym sensie wystarczyło. Słucham? To wystarczyło w pewnym sensie. W pewnym sensie to wystarczyło. Oczywiście nie jest to w żaden sposób, nie było to w żaden sposób niczym unormowane. Natomiast w sytuacji, kiedy pracowałbym na drabinie, to wolałbym mieć właśnie obuwie z takimi elementami tutaj, aniżeli płaską tak. podeszwę, tak? Czyli te wypustki, nawet te nienormowane, też mają znaczenie. Też mają znaczenie, to nie jest ozdobnik, to też ma tutaj pewną funkcję, tak? Do pracy na przykład na drabinie. Ja dlatego teraz na buty patrzę zupełnie inaczej, jak Cię poznałam. Możemy porozmawiać sobie o obuwiu Zero Gravity. Jest to nowość, którą niedawno wprowadziliśmy. O, jest. Okay. Tak, akurat jeden obok drugiego są w katalogu. Jest to nowość z badań, jakie przeprowadziła Beta, wynikło, że wielu klientów przede wszystkim stawia największą wagę, najwięcej uwagi poświęca ergonomii, wygodzie i temu, żeby obuwie było lekkie. Ważymy? Chcesz? Możemy zważyć, możemy spróbować. Jak tak mówisz, że takie lekkie? Dobra. Ja nie pamiętam, ile ważyło tamte, ale na pewno... Czekaj. A tylko wiesz co, tutaj mamy, nie porównamy tego, bo tutaj mamy rozmiar... Czekaj, 39. A tu jest 39. A tu jest 38 w katalogu, no rozumiem. To jest 38. No teoretycznie rozmiar 38 powinien ważyć 390 gram. Tutaj rozmiar 39 waży nam 397 gram. Tak więc jest, myślę, całkiem nieźle. No nie będziemy się kłócić o 7 gram, no rozumiem, że rozmiar robi powinno być znaczenie. okay. Natomiast tutaj z kolei mamy chyba jeden z najlżejszych w tej chwili modeli obuwia na rynku w klasie S1P, gdzie rozmiar 42 powinien ważyć mniej więcej 420 gram. Tak? Więc to jest rozmiar 42, spróbujmy go sobie zważyć. U nas waży mniej. 402. Też. Na rekord idziemy. Idziemy na rekord, tak. Całkiem nieźle. Dobrze, że skalibrowałaś wagę. Muszę pochwalić. Tak zawsze przed programem sobie kalibruję wagi. Ale dzięki czemu mamy to zapewnione, tak? Taki fajny wynik. Dzięki temu, że mamy tutaj wkładkę antyprzebiciową, ceramicznie utwardzaną i podnosek wykonany z włókna, uwaga, szklanego. Dzięki czemu... W środku. Tak, ale w tym modelu. W tym mamy włókno, w tym mamy podnosek kompozytowy, natomiast tutaj mamy włókno szklane, które jest jeszcze lżejsze niż ten kompozytowy. Niestety nie mam próbki, żeby Ci zaprezentować, jak wygląda. Wyobrażę go sobie. Całkiem podobnie, no tylko że mniejsza waga, tak? I dzięki temu waga tego obuwia jest naprawdę niewielka. Dodatkowo obuwie jest wykonane w klasie HRO, czyli podeszwa ma obowiązek wytrzymać co najmniej minutę w kontakcie z temperaturą 300 stopni Celsjusza. Tak więc jeżeli wejdziemy na coś gorącego, musi minutę wytrzymać. W związku z tym, jak wejdziemy na coś gorącego, no to zgodnie z normą mamy minutę na to, żeby opuścić ten teren, żeby uciec. Oczywiście proszę sobie nie wyobrażać, że podeszwa wtedy nie ulegnie jakiejś deformacji, tak? No bo ulegnie, nie ma siły, ale stopa będzie niepoparzona, stopa będzie zabezpieczona, tak? Nasze zdrowie będzie ochronione. I tutaj mamy tą niską wagę. Dodatkowo jeszcze bardzo fajnym rozwiązaniem jest
wkładka, która zapewnia nam super komfort, ponieważ mamy tutaj wstawkę żelową w części piętowej i mamy tutaj jeszcze taką samą wkładkę żelową. Na To jest śródstopie. śródstopie, właśnie miejsce między śródstopiem a przedstopiem. Ale zapewniamy, Może że to jest każdy z was to przedstopie ma. albo przedstopie. Możemy, podejrzewam, że jakiś fizjoterapeuta zaraz się złapie za głowę, tak? Ale myślę, że tu zaczyna się przedstopie. Dobrze. Mniej więcej. To tak. Ja to sprawdzę. Miejsce nacisku. Miejsce Tam, nacisku gdzie mamy specjalną największy, poduszkę. tam, gdzie mamy największy nacisk, mamy te wstawki żelowe, które zapewniają nam super komfort. Oczywiście wkładka jest antybakteryjna, przeciwgrzybicza. To Nóweczka. nie jest zapachowa. Ale nóweczka ciągle. Nówka, tak. Tu nówka. Nówka. I powiedz mi o tym przeszyciu, które wygląda na takie niechlujne i niezdarne, a ono jednak musi takie być, bo ono też ma coś w sobie. Tak, no, wygląda to niezdarnie, wygląda to jak jakiś produkt niedokończony, natomiast jest to związane z tym, że wszystkie buty w becie są antyelektrostatyczne. Nie Okej. ESD, bo ESD już sobie wytłumaczyliśmy, że mamy coraz więcej tych modeli, natomiast antyelektrostatyczne. No i to przeszycie jest właśnie związane z tym, żeby obuwie było antyelektrostatyczne, musi mieć właśnie wkładkę z takim specjalnym przeszyciem. W związku z tym to nie jest żaden błąd. To jest cecha. To jest cecha, to jest funkcja, tak? Tego obuwia. Dobra, wkładamy. Teraz wiesz, one są takie ładne, ja mogę sobie przymierzyć to Śmiało. różowe. Zapraszam Cię. Dobrze. I to się po prostu tak slip, tak? Czekaj. O, proszę bardzo. Świetne. Już bardziej się nie wygnę, chłopaki, bo mnie skurcz złapie. No. Ekstra. Bardzo wygodne. Mam nadzieję, że może później jeszcze byśmy to zaprezentowali. Ten but ma właściwości, co prawda nie certyfikowane, ale ma wstawki odblaskowe. Mam nadzieję, że to widać. Są tutaj elementy materiału, te białe pasy, one rzeczywiście odbijają światło. Oczywiście jest to element ozdobnik, nie ma Bajer. tutaj, tak, jest to bajer, nie ma to jakiejś specjalistycznej funkcji, czy nie jest to związane z jakąkolwiek normą, natomiast myślę, że dodaje dodatkowego, fajnego wyglądu, tak, estetyki temu obuwiu. I teraz niespodzianka. A teraz niespodzianka, tak. Wow. Ponieważ linia Zero Gravity ma też obuwie zawodowe, tak zwane, oznaczone literkami O. Tak jak w przypadku obuwia bezpiecznego S jak Safety, mieliśmy S1, S2 i tak dalej. Tak, tutaj mamy O, O1, O2 i tak dalej, i tak dalej. My w tym momencie w naszej ofercie mamy dwa modele obuwia. O1 oznacza, że obuwie, uwaga, nie ma podnoska, nie ma wkładki antyprzebiciowej, jest to zupełnie cywilne obuwie. Obuwie zawodowe do pracy, gdzie nie ma wymogu, jeżeli chodzi, nie ma potrzeby stosowania tego typu zabezpieczeń. Oczywiście mamy tutaj zakrytą piętę zgodnie z normą i mamy absorpcję energii w części piętowej, o której już kilka razy rozmawialiśmy. Tak? A przy okazji, ponieważ w standardzie wszystkie te modele obuwia Zero Gravity mają podeszwę w klasie HRO, tutaj również, tak? Nawet jeżeli jest to cywilny but, który wygląda naprawdę na fajny but sportowy, Tak, tak? wygląda jak sportówka. To mamy tutaj zastosowaną właśnie tą podeszwę wykonaną w tej klasie. Drugi model to jest model, który jest wykonany w klasie O2, który podobnie nie ma podnoska, nie ma wkładki antyprzebiciowej. Oczywiście ma zakrytą piętę, ma absorpcję energii w części piętowej, ale uwaga, jest odporny na wodę. Tak jak rozmawialiśmy sobie w przypadku trzewików S3 o wodoodporności, tak? To jest właśnie tego typu wodoodporność na wodę, tak? Nie WR, nie przemakalność, tylko zwiększona odporność na przyjmowanie, na wchłanianie wody, tak? I wpuszczanie jej do środka, tak? Więc możemy się ubrać również w obuwie cywilne. Zresztą myślę też, że jakbyśmy się spotkali następnym razem, to okaże się, że nasza odzież robocza
też wygląda już coraz częściej jak cywilna, cywilna. a nie jak odzież taka typowa warsztatowa. No nie, no polóweczka bardzo ładna. A dziękuję. Naprawdę. Twarzowa. Dzięki. Mamy też takie produkty w obuwie z tej linii w klasie S3, o której sobie już wcześniej rozmawialiśmy. I wiesz co, muszę Ci przyznać, że to obuwie, jak tylko zobaczyłem ten model, zakochałem się w tym modelu, strasznie mi się spodobał. Sam sobie kupiłem po prostu taką parę i ją przetestowałem i wiem, że but jest wart każdej złotówki. Okej. Podnoski są Udowodnij. naprawdę... No, aktualnie już wyglądają jak znoszone buty, więc chyba nie będę ich pokazywał, zresztą nie zabrałem ich do studia, ale rzeczywiście podnoski są szerokie, podnosków nie czuć podczas użytkowania. To jest jeden z najwygodniejszych modeli obuwia, jakie w życiu nosiłem. Nie czuć podnoska podczas chodzenia, podczas kucania, podczas pracy właśnie na kolanach. W tym obuwiu akurat zajmowałem się remontem domku letniskowego, tak więc od fundamentów po dach, tak, miałem mnóstwo roboty, miałem fajne buty, przetestowałem je, więc Nie oszczędzałeś. Nie oszczędzałem, wiem co mówię. Raz, że obuwie jest bardzo wygodne, jest lekkie, nie czuć podnosków, tak jak wspominałem w różnych pozycjach, tak jak się ułoży ta stopa i bardzo fajna funkcja, stopa w tym obuwiu się nie poci, a na koniec dnia pracy, kiedy zdejmowałem to obuwie, nie czułem zmęczenia stóp. Okej. To jest rewelacyjna cecha, bo każdy z nas doświadczył na pewno takiego uczucia niewygodnych butów, czy długotrwałego stania, pracy w jakimś obuwiu, zdejmujemy obuwie i tak, ale ulga, tak? W końcu zdjąłem obuwie. W przypadku tego obuwia w ogóle nie miałem takiego wrażenia. Po prostu zdjąłem buty, jakbym zdjął po prostu kapcie wygodne, tak? To więc naprawdę Na tak duży fajne but to rozwiązanie. aż niewiarygodne. Tak. No. I do tego waga jest niewielka, więc to zmęczenie stopy jest naprawdę niewielkie w tym obuwiu. No dobrze, to co? Porozmawialiśmy sobie o linii Zero Gravity. Tak. W której ideą było to, żeby zapewnić użytkownikom końcowym jak najlżejsze obuwie, stąd ta nazwa Zero Gravity, tak, żeby praktycznie nie czuć tej grawitacji, tego przyciągania. Natomiast teraz może byśmy sobie przeszli do modelu 7294 HM, do linii Heavy Duty. Okej. Jest linia obuwia, którą już mamy od ponad 10 lat w ofercie. Jest to obuwie z najwyższej półki, jeżeli chodzi o naszą ofertę. Obuwie wykonane z prawdziwej skóry, nie ma tutaj używanych żadnych sztucznych elementów. Jest to obuwie skierowane do tradycjonalistów, którzy uważają, że porządny but to musi być but skórzany. Prawdziwa skóra to musi być skórzany. Tak jak mój ojciec opowiadał, że buty to się kupuje skórzane, a nie z androida, nie? Na lata. Na lata, tak, ale jakiego androida? No sztuczna skóra, no to z czego? No to z androida jest. Mówię, okej, dobrze, ojciec. Tak, więc tak mi zostało, że sztuczne materiały, sztuczna skóra to skóra z androida. Tak. To teraz mi też tak zostanie, dziękuję Ci. Nie ma sprawy. Ale co sprawia, że to obuwie jest takie wyjątkowe? Po pierwsze, mamy tutaj świetnie zabezpieczony podnosek. Mamy tutaj bardzo dobrą podeszwę wykonaną przez firmę Vibram. To też jest włoska marka, nie? Tak. Marka Vibram zajmuje się produkcją podeszw, protektorów do różnego rodzaju obuwia i zależało nam na tym, żeby podeszwa tej klasy znalazła się też w naszej ofercie, w naszym obuwiu. Tak, ta nazwa chyba pochodzi od imienia i nazwiska założyciela. Tego akurat nie wiem, ale super. Natomiast zwróćcie uwagę, że mamy tutaj i obcas, i jest szeroki protektor, który się nie będzie tak zapychał. Oczywiście podeszwa jest wykonana w klasie HRO, czyli tej odpornej na wysoką temperaturę. Dodatkowo mamy tutaj zamontowaną
membranę typu Tepor, która zapewnia bardzo dobre właściwości odporne na wodę, bo to są buty w klasie S3 wodoodporne. Zaznaczam wodoodporne. Wodoodporne, nieprzemakalne. A ta membrana zapewnia zdecydowanie lepszą wodoodporność aniżeli zwykłe, klasyczne buty w tej klasie, a jednocześnie membrana zapewnia bardzo dobrą paroprzepuszczalność. W związku z tym świetnie, mam bardzo dobrą cyrkulację powietrza, mamy też tutaj odprowadzania pary tej wilgoci, kiedy nam się stopa zaczyna pocić, ze środka na zewnątrz, więc tutaj komfort dla stopy jest naprawdę bardzo, bardzo dobry przy właśnie bardzo ciężkich warunkach pracy. Tak, i to chyba zawsze był problem butów właśnie do heavy duty, że one nie wpuszczały wody do środka, ale też nie wypuszczały wody z zewnątrz. Pewnie w poprzednich latach, wcześniej, dawniej i tak dalej. Teraz świat poszedł naprzód, te technologie się super rozwinęły, materiały, które się stosuje w tej chwili w produkcji odzieży, obuwia do codziennego użytku outdoorowego, ale też do pracy, są właśnie implementowane do obuwia roboczego i to się świetnie sprawdza, tak? Więc ta membrana tutaj, to odprowadzanie wilgoci jest to świetne rozwiązanie. Często też, wracając jeszcze, bo wspominałem o tych tradycjonalistach, o skórze, tak? Jak moje to musi być skórzane, tak? Nie należy też się bać obuwia ze sztucznych materiałów, z tworzyw sztucznych. Ja wiem, że w latach wcześniejszych, nie wiem, 20, 30, 40 lat temu, sztuczne materiały kojarzyły się z brakiem paroprzepuszczalności, z tym, że się ludzie strasznie w tym pocili i tak dalej. I kiedy rozmawiam z potencjalnym użytkownikiem odzieży, obuwia, który twierdzi, że bawełna, skóra, naturalne materiały są super, mówię, okej, w porządku, ale każdy z nas oglądał na przykład mecz piłki nożnej, tak? Mamy tam 22 facetów, którzy zasuwają, ganiają za piłką i ani jeden z nich nie ma na sobie grama bawełny. Może się zdarzy jakiś rzeczywiście tradycjonalista, który ma tam bawełnianą bieliznę, ale nie sądzę. I rzeczywiście wszyscy mają na sobie produkty odzieży inteligentne, oddychające, myślące. Syntetyczną. To jest wszystko syntetyczne. W związku z tym to jest, myślę, najlepszy wyznacznik tego, że nie należy się też obawiać produktów wykonanych z tworzyw sztucznych, zwłaszcza jeżeli są firmowane przez tak zacną markę jak nasza. Dokładnie, a szczególnie, że większość albo niektóre tworzywa sztuczne, które poszły z rozwojem technologii, pochodzą na przykład z przemysłu kosmicznego. Albo z innych takich przemysłów, które faktycznie robią wrażenie i używalność ich na co dzień w niczym nie przeszkadza. To jeszcze jedna informacja na temat tego modelu 7294 HM. Tak jak już wcześniej wspominałem, ma świetne właściwości, jeżeli chodzi o wytrzymałość, wygodę, bardzo ciekawe rozwiązania, jeżeli chodzi o membranę. Dodatkowo ten model występuje jeszcze w wersji zimowej do, uwaga, minus 20 stopni Celsjusza. To jest model wówczas 7294 HMC. Wygląda identycznie, tylko ma po prostu tutaj taki element ze śnieżynką informujący o tym, że but wytrzymuje, zachowuje komfort cieplny stopy przy temperaturze zewnętrznej do minus 20 stopni, co nie jest takie oczywiste, ponieważ stara norma przewidywała, przeprowadza się testy do minus 17 stopni Celsjusza. Beta zawyża sobie, trochę wyżej postawiła sobie poprzeczkę i też testy przeprowadza przy minus 20 stopniach Celsjusza, które również to obuwie spełniło. Tak więc to obuwie występuje w dwóch wersjach, tak? Nazwijmy to wielosezonowej i tej do minus 20 stopni Celsjusza. W obuwiu roboczym występują półbuty, występują trzewiki, występują też sandały, no i kalosze. Są jeszcze na rynku dostępne obuwie takie jak na przykład bezpieczne sztyblety albo mokasyny, ale to jest raczej mniej popularny model. No my akurat
tego rodzaju obuwia nie mamy w tej chwili w naszej ofercie, choć kto wie, może w przyszłości zrobi się... Sztyblety to poproszę, wiesz, bo to bardzo fajne buty tam na konia można, ładnie. No, domyślam się, tak, ale no akurat w tym momencie nie mamy takiego rozwiązania. Jak już jesteśmy przy sandałach, Do tego sandała można skarpetę? można. Iza. Nawet trzeba. nawet trzeba. Jest to sandał właśnie z linii Zero Gravity, o której już troszeczkę wcześniej rozmawialiśmy. Oprócz tych fantastycznych funkcji, że jest lekki, że ma podeszwę odporną na wysoką temperaturę, mamy tutaj bardzo dużą perforację, która zapewnia nam bardzo dobrą przewiewność. Mamy tutaj wycięte otwory, które zapewniają znowu jeszcze lepszy przepływ powietrza. I zwróć uwagę, że mimo tego, że to jest sandał, to ma on zabezpieczoną zapiętę. Tak, Nie? zupełnie. To jest jeden z tych warunków, o których wcześniej rozmawialiśmy w przypadku klas obuwia, że mamy podnosek i mamy zabezpieczoną... S3? Wszystkie muszą mieć S1, S1P, S2, S3. Ale ta muszą S3 ma mieć... wszystko. No powiedzmy, no bo są jeszcze na przykład S5, tak, kalosze i teraz zgodnie z nową normą pojawiły się też nowe klasy, ale to może Tak. innym razem sobie o tym poopowiadamy. Tutaj mamy fajne rozwiązanie, bo wystarczy zaciągnąć, a żeby nam się to nie majtało, mamy tutaj taki element, przez który sobie przeciągamy. A, tą lubkę tutaj? Tak. Aha. Chwytamy za to, wsuwamy Okej. do środka. Może pokazać? Tak, oczywiście. To, tak? Mhm. Czyli tu i tu. Ekstra. No dobra. I Racja. nic nam się nie odstaje, nie majta, nie przeszkadza, tak? Nie ma mowy o tym, żeby nam się coś gdzieś tutaj wciągnęło w jakieś elementy, tak, podczas pracy i tak dalej. Więc też ciekawe rozwiązanie, no i super niska waga. Lekkość. Lekkość i przyjemność. Półbuty, no to już wcześniej sobie omawialiśmy półbuty. Tutaj jest taka ciekawostka, że mamy półbut o zwiększonej przewiewności dzięki właśnie perforacji, o której wcześniej rozmawialiśmy. I uwaga, podobnie jak buty z linii Zero Gravity, taki ten, są metal free. Metal free. Okej. Czyli zupełnie bez? Zupełnie bez elementów metalowych. Cała ta galanteria tutaj jest wykonana albo z materiału, albo z Nawet to, co trzyma tworzywa sznurówkę? sztucznego. Tak. Tworzywo sztuczne. Tak, więc świetne obuwie, jeżeli pracujemy w miejscu, gdzie są jakieś wykrywacze metali, bramki, tak, albo też to też ma duży wpływ na wagę, tak, tego obuwia, tak. Tak więc tutaj wszystkie te elementy, które tutaj widać, tak, to nie jest metal, tak, tylko to jest tworzywo sztuczne. Tak samo podnosek i wkładka antyprzybiciowa jest wykonana tutaj, są niemetalowe. Chodziło mi też o to, żeby zaprezentować podeszwę z poliuretanu o tej podwójnej gęstości, tak? Tutaj ten jaśniejszy element, ta jaśniejsza część podeszwy jest odpowiedzialna za kontakt z tym agresywnym podłożem, na kontakt, tak, żeby się nie ulegała tak szybko zniszczeniu. Czyli chodzi na pierwszą linię po prostu. Tak, idzie na pierwszą linię, natomiast tutaj mamy tą część czarną, jest ona troszeczkę bardziej miękka, bardziej plastyczna, odpowiada nam tutaj za wygodę i za komfort użytkowania tego obuwia. Tutaj wrócimy sobie jeszcze do obuwia z systemem szybkiego rozwiązywania sznurowego. Tak? Tu mamy takie ciekawe rozwiązanie, taki element, haczyk, który po zamknięciu Poczekajmy, to musimy pokazać. stanowi... Idealnie, że to otwiera się i zamyka. Tak? Okej. Czyli co? Jak to działa? Już tłumaczę. To przede wszystkim to jest rozwiązanie dla ludzi, którzy wiążą sznurowadło. I but musi być dobrze zasznurowany za każdym razem. Inaczej to nie
Czy jak ty zadziała. będziesz manewrował sznurką, to ja mam ci go jakoś ustabilizować, żeby to zadziałało? No, zaraz zobaczymy. Najwyżej się wytnie. Dobra. Słuchaj, chodzi o to, że czasami są sytuacje alarmowe, a może też związane z wygodą, nie wiem, różnie bywa, kiedy musimy szybko wyciągnąć buta ze stopy z buta. Tak, kiedy musimy wyciągnąć stopę z buta. W związku z tym pomaga nam w tym taki element, który luzuje nam to sznurowadło. Nie wiem, wyobraźmy sobie, że noga nam utknęła, nie wiem, w szynach kolejowych. Jedzie pociąg. Oho. Musimy szybko wyciągnąć nogę. Jedzie maglev. Tak, Nie, tam nie ma szyn. musimy szybko się uwolnić, tak? Aha. W związku z tym zamiast szukać tych sznurówek i pociągniemy, nie daj Boże, za ucho, tak, nam się za pętlę, to nam się zaplącze i będziemy mieli problem z wyciągnięciem, to wówczas robimy coś takiego, tak? Okej, Uwalnia to się nam luzuje. sznurowadło, luzuje, mamy na tyle dużo przestrzeni, żeby wyciągnąć i uwolnić stopę z buta. Ekstra. Tylko wy to macie? Nie. To się wytnie. Wielu producentów ma takie podobne rozwiązanie, tak? Natomiast my dosyć szeroko je stosujemy, tak? Super. I teraz ciągle będę miała w pamięci to, że jedzie na mnie pociąg, a ja mam stopę utkniętą między szynami. Tutaj mamy kolejny model z linii Zero Gravity. To jest model obuwia 7382N. Model, który jest wykonany w klasie S3, uwaga, WR. Jeszcze dla przypomnienia, cały czas omawiamy obuwie w oparciu o starą normę EN ISO 23445 z 2011 roku. Tak. Tą nową normę w przyszłości sobie jeszcze omówimy. Więc zgodnie z tą poprzednią normą obuwie WR, w dużym skrócie, zaznaczam, powinno wytrzymać bezpośredni kontakt z wodą. Robiło się następujący test, że zanurzało się obuwie w specjalnym pojemniku, zapewne na jakimś kopycie, które imitowało nogę, no i do odpowiedniej głębokości tak zanurzano takie obuwie, trzeba było wykonać 1000 kroków. Wytrzymywało 1000 kroków, w środku było sucho, w związku z tym mamy obuwie WR, tak? Czyli to było takie obuwie, którego myślę, że wtedy oczekiwali klienci, o czym wcześniej wspominałem, czyli każdy chciał obuwie S3, no bo jest wodoodporne, ale panie, ono tak kurczę przemięka, tak? Jak wstanę po kostki w wodzie. Więc obuwie w klasie WR jest odpowiedzią na tego typu zapotrzebowania. Czyli jeżeli mamy bardzo agresywne środowisko, gdzie jest dużo wody i mamy taki bezpośredni kontakt z wodą, to wówczas należy wybierać właśnie obuwie w klasie WR. Tutaj taka informacja, wcześniej wspominałem Ci, że mamy coraz więcej jakichś elementów, które umieszczamy na sznurówkach informacyjnych. Tu jest coś nowego. White, co tam jest? White fit, dokładnie. Czyli szeroki rozmiar, tak? Dobrze przetłumaczyłem? Tak. White fit, Z tej perspektywy. Tak. Tak? Szerokie dopasowanie. Szerokie dopasowanie. Na początku wszystkim wydawało się, że chodzi o szerokość podnoska. No właśnie, mnie też tak się wydawało. Tak, to słusznie, natomiast generalnie chodzi też o tęgość stopy. Jeżeli ktoś ma na przykład wysokie podbicie, jeżeli ktoś ma szeroką stopę, komu ktoś jest wyczulony bardzo na to, że dotyka tego podnoska podczas chodzenia albo kucania, to podnoski właśnie, które są wykonane w technologii White Fit, temu zapobiegają. Tak? Okay. Stąd też taki troszeczkę inny kształt tego obuwia. Nie jest ono takie trochę podniesione do góry. Nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, mam nadzieję, że to widać z tej perspektywy. Tak, jest troszeczkę wyższe. To z tego powodu, żeby osoby, które mają jakieś problemy, nie wiem, jakiś niestandardowy kształt stopy, tak, żeby spokojnie mogły się cieszyć tak bezpieczeństwem w obuwiu roboczym. Stąd to White Fit. Nie tylko oczywiście w tym modelu to występuje. Zaraz pokażę Ci następny model, który również ma ten symbol White Fit. Generalnie dosyć sporo tych modeli obuwia z szerokimi podnoskami na tęgą stopę mamy w naszej ofercie. To jest jeden z tych elementów tej ergonomii, o której wspominałem.
Tak, a tutaj jeszcze na obrazku masz taką stopę. Tak, z 11. 11. Tak, dokładnie tak. Ten symbol właśnie informuje o tym, że mamy tutaj bardzo szeroki podnosek, wysoki podnosek, tak? Tak jak widzisz, mamy też tu informację o tym, że to jest metal free, czyli nie ma metalowych elementów. Tak, a ten? Ten X, tak. Ten X, bo tutaj też jest ten X. Tak, ten. oznacza tak, extreme waterproof. Aha, Czyli, że jest super odporny na wodę, tak? To 1000 kroków, sucho w środku. Między innymi, tak. Natomiast jeszcze tą odporność na wodę zapewnia nam tutaj taka specjalna membrana, która się nazywa Betatech, tak? Która zapewnia bardzo dobre właściwości wodoodporne przy jednoczesnych super właściwościach paroprzepuszczalnych, tak? Czyli ta stopa nam się tam nie gotuje, tak? To nie jest tak, że zakładamy worek foliowy na nogę, tylko rzeczywiście mamy super wytrzymały materiał odporny na przetarcia. Mamy materiał, który nie przyjmuje wody, ale jednocześnie oddaje wilgoć na zewnątrz. Tak więc linia Zero Gravity jest poszerzona i o półbuty o zwiększonej przewiewności, sandały, trzewiki S3 i trzewiki S3 WR. To poczekaj, to ten też jest White Fit? Patrz, ten też jest. Tak, doskonale wypatrzyłaś, super. Taki niebieski. No to akurat trafiłaś do momentu, który chciałem właśnie zacząć omawiać. Patrz, normalnie. Nadajemy na tej samej fali. Zgadza się. Tutaj jeszcze mamy taką funkcję jak zwiększona przewiewność i w jaki sposób możemy sobie tą zwiększoną przewiewność zapewnić w obuwiu. Oczywiście wcześniej podstawowe perforacje, tak? Czyli specjalne nacięcia, tak, czy wykrojone otwory, które zapewniają przepływ powietrza. Przy czym jednocześnie obuwie jest wykonane ze skóry zamszowej, która ma też bardzo dobre właściwości paroprzepuszczalne, w przeciwieństwie do skóry licowej, która ma troszeczkę te właściwości paroprzepuszczalne mniejsze. Możemy też paroprzepuszczalność zapewnić sobie takim nietuzinkowym rozwiązaniem jak siateczka 3D zastosowana na zewnątrz obuwia. I tutaj rzeczywiście podczas pracy, kiedy stopa się rusza, pompujemy powietrze, ono nam też wychodzi tutaj oczywiście w dużym skrócie na zewnątrz, tak? Mamy zapewniony komfort i przepływ powietrza w takim obuwiu. Lub stosujemy właśnie materiały syntetyczne, tak, o których wcześniej wspominałem, które mają bardzo dobre właściwości paroprzepuszczalne. Ponownie, tak jak wspomniałaś, tak jak zwróciłaś uwagę, mamy tutaj ten White Fit. Intuicyjne buty, wszystko jest napisane. Tak. Między innymi mamy White Fit, mamy zwiększoną przewiewność i mamy właśnie znowu tą podeszwę odporną na wysoką temperaturę. Tak więc but naprawdę rewelacyjny, jeżeli chodzi o pracę latem. Czyli tutaj też ta podeszwa Tak, 300 stopni Celsjusza. Okej, do minuty. Tak. Mamy minutę na to, żeby opuścić tą gorącą strefę, tak to nazwijmy, tak? Żeby uratować zdrowie, tak? I żeby nie przesmażyć sobie stóp. Więc tak to wygląda myślę, że w dużym skrócie. akcesoria, to co kobiety lubią najbardziej. Akcesoria do obuwia, często ignorowane przez klientów, niesłusznie, ponieważ wkładki to jest bardzo istotny element obuwia, zwłaszcza, że jest to wymienny element i to ma bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Ponieważ kiedy nosimy but, stopa nam się poci, jeżeli nawet mamy zapewnioną super paroprzepuszczalność i tak dalej, to i tak gdzieś zawsze trochę tego potu zostaje. Może to też dotyczyć zwykłych, najtańszych modeli obuwia, gdzie nie ma mowy o zwiększonej przewiewności, a akurat miejsce pracy wymaga, abyśmy pracowali w trzewikach S3, a jednocześnie jest na przykład wyższa temperatura, tak? No ale potrzebny jest trzewik S3. Może się tak zdarzyć. Stopa się nam wtedy zaczyna troszkę bardziej pocić i ten pot zaczyna nam spływać w większości do wkładki.
I jeżeli chodzi o ten przykry, nieprzyjemny zapach, no to jest zapach potu i bakterii, które się zaczynają nam rozkładać, tak? W związku z tym to wszystko zostaje nam na wkładce. Zdarza się tak, że klienci twierdzą, że albo mi się stopa poci, albo nogi brzydko pachną, tak, czy buty brzydko pachną po iluś tam jakimś czasie użytkowania. W wielu sytuacjach, nie mówię, że zawsze, ale w wielu sytuacjach rozwiązaniem problemu może być właśnie wymiana wkładki. Tak jak mówiłem, większość tego potu spływa nam do wkładki. Oczywiście gdzieś tam po bokach też trochę zostaje. Natomiast wyjęcie wkładki, która brzydko pachnie i wstawienie jej nowej może naprawdę zniwelować ten problem. To się tyczy obuwia roboczego, ale też cywilnego zastosowania. To podpowiadam. Super rozwiązanie, bo czasami nie wystarczy, no nie wiem, wybrać butów sportowych. Trzeba też ewentualnie w nich, oprócz prania, tak, wyczyszczenia, należałoby też wymienić wkładkę i wówczas osiągniemy pożądany efekt tak, tego ładniej pachnącego obuwia, bez przykrego zapachu. Jeżeli chodzi o ofertę w becie, jest naprawdę szeroka, jeżeli chodzi o wkładki, bo zaczynając od najprostszych wkładek węglowych, to jest zwykła wkładka, najprostsza, przeciwgrzebicza, którą montujemy w naszych podstawowych modelach obuwia. Dalej możemy sprawić sobie już troszeczkę lepsze rozwiązanie, które już jest troszeczkę bardziej wyprofilowane, tak? Czyli bardziej trzyma piętę. Tak, trzyma piętę, ta pięta jest troszeczkę bardziej ustabilizowana, dzięki temu jest nam wygodniej, ale uwaga, tutaj w części piętowej mamy też taki plaster miodu zamontowany. To jest, który poprawia komfort użytkowania, tak? Jest nam tutaj bardziej miękko. Kolejne rozwiązanie to może tutaj nie wygląda to dość spektakularnie, ale jest to, uwaga, wkładka ESD. To wygląda jak wkładka do baletki. Dokładnie tak. To jest ważna informacja, ponieważ w obuwiu ESD, kiedy wymieniamy wkładkę, musimy mieć wkładkę ESD. Nie możemy włożyć zwykłej wkładki, tak? Bo wówczas możemy stracić właściwości obuwia, więc ważne jest to, żeby w obuwiu ESD wymieniać wkładki również ESD. Wcześniej jeszcze rozmawialiśmy sobie o wkładce, która też ma wstawkę żelową w części piętowej i w części stopy, którą trudno nam było określić. No to znajdziemy w anatomii. Znajdziemy, tak. To się wytnie. I na koniec dochodzimy, pachnąca wkładka. Tak. To jest moja ulubiona. Cytrusowa, proszę. Moja ulubiona wkładka. Naprawdę świetnie pachnie, słuchajcie. Wkładka, która po pierwsze jest wkładką żelową, po drugie jest wkładką, którą możemy sobie dociąć. Może zdejmiemy ten element, jest on nam na razie niepotrzebny. Tak. Mamy tutaj wkładkę, którą możemy sobie dociąć. Są nawet podane rozmiary, tak? 42, 43, 44, 45, 46. Możemy ją sobie dociąć wedle uznania. Oczywiście jest jeszcze drugi rozmiar damski poniżej 41, tam od 40 zdaje się do 38 czy 37. Tak więc nikt nie jest pokrzywdzony. Można sobie ją dociąć wedle uznania. No i bardzo ważna funkcja, ta funkcja zapachowa, która raz, że wymieniamy wkładkę, dwa, ma bardzo ładny zapach, który odświeża i funkcja, którą ja odkryłem samodzielnie podczas użytkowania właśnie tej wkładki w obuwiu. Ta wkładka daje poczucie takiego przyjemnego chłodu. Tak. Takiego, ja bym to porównał do takiego mentolu jak w gumie do rzucia, tak? Kiedy bierzemy gumę do rzucia, tak? Zaczynamy ją rzuć, to ten mentol jest taki intensywny, to uczucie chłodu jest takie mocne. Podobnie jest tutaj, kiedy założyłem te buty, poczułem naprawdę, buty z tą wkładką, poczułem bardzo przyjemne uczucie chłodu, nawet przykładając dłoń jest takie jest coś, nie? Ja się może sugeruję tym, co ty mi teraz mówisz, ale jednak siła to poczułam. sugestii. Tak, dokładnie. Ale powiem Ci, że tak, że to działa, bo później, jeżeli zaczynamy ruszać, pojawia się jakieś tarcie, tak, zaczynamy chodzić, no to wrażenie mentolu jest troszeczkę mniejsze. Ale później jak
na przykład przespacerowałem się, przeszedłem jakiś dystans, wsiadłem do samochodu, ruszyłem, stopa nie dotykała tak podeszwy, nie było takiego tarcia, to uczucie tego mentolu, tego chłodu znowu było no, fantastyczne, tak? Więc świetne rozwiązanie na lato. Polecam wszystkim, jeżeli poszukujecie raz wkładek, żeby odświeżyć sobie obuwie, które nadaje się dalej do używania, ale no, ma jakiś nieprzyjemny zapach, tak? No, wyczyszczenie obuwia, wymianę wkładki, a zwłaszcza na lato, wymianę wkładki na ten model. Jest to model 7398 UP. I nawet jak widzisz, tutaj mamy taki specjalny otwór. Nawet będąc w sklepie, zdejmujemy sobie z haczyka i możemy tak, jak powąchać ktoś się nie i może czujemy, powstrzymać, to musi. możemy poczuć, jak ładnie nam to pachnie. Oczywiście wkładka jest antybakteryjna, ma też świetne właściwości przeciwgrzybicze. Tak więc polecam Wam wkładki naprawdę na każdą kieszeń i na różnego rodzaju potrzeby. Tak? Zapachowe, o zwiększonej tutaj wygodzie i dopasowanej, bardziej ergonomiczne wkładki ESD lub najprostsza, najtańsza wkładka węglowa, jeżeli zależy nam na szybkiej i jak najtańszej wymianie, również takie rozwiązanie mamy. Klienci zaczynają rozumieć wartość wkładek, to znaczy jak kupują but, to również z zapasem wkładek? Powoli tak. Tutaj muszę przyznać, że branża, nazwijmy to cywilna w obuwiu, ma bardzo duże zasługi i uświadamia klientów. No i wówczas klienci kupując wkładki do obuwia cywilnego, jeżeli widzą wkładki do obuwia roboczego, bezpiecznego, to również już wiedzą, z czym to się je, tak? Rozumieją, po co się to robi i decydują się na zakupy. Wcześniej no, wkładki były, mówię, takim niedocenianą częścią naszej oferty, ale widzę, że to się systematycznie zmienia. Ale na przykład gdybym chciała wziąć taką wkładkę z tym dodatkowym insertem żelowym w tych dwóch różnych miejscach stopy i chciałabym ją włożyć sobie do zwykłego buta, bez problemu. to również, prawda? Bez problemu, tak, jak najbardziej. To polecam Ci zwłaszcza właśnie tą wkładkę, ewentualnie tą na lato, tak jak wspominałem, fajne rozwiązanie. I tak nie polecaj tych wkładek zapachowych. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, o której powinniśmy powiedzieć w przypadku wkładek antyprzebiciowych. Wkładka stalowa nie chroni w 100% stopy, powierzchni stopy. Wynika to z tego, że tak jak pokazywałem wcześniej, wkładka jest zatopiona w podeszwie, w związku z tym nie może chronić całej powierzchni stopy, ponieważ ze względów konstrukcyjnych, tak, mogłaby po prostu zacząć wyłazić gdzieś bokiem. W związku z tym myślę, że to najlepiej by zobrazowało sytuację, tak, co się dzieje. Mniej więcej tak to wygląda, tak? Oczywiście przykładowo, to nie jest 1 do 1, ale myślę, żeby zobrazować sytuację, to wyjaśni, tak? Natomiast wkładka niemetalowa, która jest, mam nadzieję, że będzie dobrze widać, wszyta. I wszystkie elementy, tutaj nie wiem, czy widać detale. Jest to zamontowane w obuwiu i wszyte. W związku z tym taka wkładka chroni nam praktycznie całą stopę, całą powierzchnię stopy. To są wkładki w tym samym rozmiarze i myślę, że w rozmiarze 42 i 42, więc jeżeli przyłożymy je do siebie, no to doskonale widać tą różnicę, tak? Że widzimy, że ta biała wkładka niemetalowa jest zdecydowanie szersza, no na tyle szeroka jak gwóźdź na przykład, tak? Który mógłby dostać się, mógłby nam zrobić jakąś krzywdę, tak? Gdybyśmy na niego stanęli, akurat feralnie tym miejscem, tak? Nie mówię o centralnie, tak? Tylko gdzieś tam z boku istnieje ryzyko przekucia, tak? Przebicia i uszkodzenia stopy. W związku z tym w przypadku dużych, ostrych elementów wkładka materiałowa zdecydowanie lepiej się sprawdza. Tak? W przypadku jakichś drobnych elementów, drobnych i ostrych, to też będziemy o tym rozmawiać, myślę, że w przyszłości na temat, w kontekście nowej normy, to w przypadku ostrych elementów, jakichś drobnych, naprawdę jakichś cieńszych, to zdecydowanie lepsza w tym wypadku byłaby wkładka metalowa. Ale
Myślę, że do takiego standardowego użytku Tak, różnicę widać. różnica jest widoczna i wkładka niemetalowa zapewnia zdecydowanie większą ochronę. Jest jeden temat, który jeszcze powinniśmy poruszyć, a mianowicie kilka razy wspominałem o czymś takim jak anti-shock czy shock absorber, to się tak nazywa. To chodzi o absorpcję energii w części piętowej, tu nawet mamy napisane anti-shock. Tak? Chodzi o to, że mając buty przez cały dzień na nogach, wiele z nas, wiele osób na pewno doświadczyło takiego uczucia zmęczenia, bólu w krzyżu, zmęczenie nóg i tak dalej. Absorpcja energii w części piętowej zapewnia poprawienie komfortu, tak? Pochłanianie energii, ale to nie znaczy, że możemy skakać z jakiejś dużej wysokości i nam się nic nie stanie, bo też miałem takie pytania, zwłaszcza, że mamy takie logo informujące o tym ze sprężynką pod spodem i tam jeden z Ludzie klientów, myśleli, że się będą odbijać? no tak, albo że można skoczyć z jakiejś dużej wysokości, nie wiem. Broń Boże, to do tego nie służy. Służy to temu, żeby poprawić komfort użytkowania. Różne czynności wykonujemy. Jeżeli stoimy i pracujemy przy jakiejś taśmie, tak, w przemyśle i mamy pracę stojącą, albo dużo chodzimy, to pochłanianie tej energii, poprawianie tego komfortu jest bardzo istotne, żeby właśnie zniwelować ból nóg, pleców, kręgosłupa, tak? To jest bardzo ważne rozwiązanie. Tutaj jest ono z reguły opisane, właśnie tu anti-shock. Tutaj masz jeszcze anti-slip. Tak, to zaraz do tego sobie dojdziemy. Tu jeszcze ten anti-shock również jest tutaj zaznaczony, opisany na podeszwie. Jeżeli chodzi o anti-slip, czyli To masz i tu, i tu. Tak, chodzi, to myślę, że bardziej chodzi tutaj o normę, informuje o klasie obuwia, które jest antypoślizgowe. Tak? Czyli obuwie przeszło testy. To są testy według starej normy SRA, SRB. Jeżeli spełniają obydwa testy, to wówczas mamy obuwie spełnia warunek, czy tą klasę, technologię obuwia SRC, to się tak nazywa. Teraz według nowej normy to będzie oznaczone literkami SR i oznacza to, że obuwie jest po prostu antypoślizgowe, że wchodząc na jakąś śliską powierzchnię, nie wywrócimy się od razu, nie stracimy równowagi, nie poślizgniemy się, nie stracimy tego gruntu pod nogami. Stąd ewentualnie ta informacja tutaj właśnie na tej podeszwie. Proszę cię, nigdy nie sądziłam, że można tyle wyczytać z podeszwy. Buta. To jest po prostu jak księga. Ale dobrze. Informacja dana, zapamiętana. Wydaje mi się, że to wszystko. No dobra, ale ja jeszcze bym cię chciała zapytać. Pracujesz w Becie już jakiś czas, jak mi mówisz. Powiedz mi, w jakim kierunku firma idzie? Bo ja wiem, że firma ma 100 lat, bo nawet trochę więcej. To jest firma rodzinna, włoska. Wszystko nam wytłumaczyłeś. Czy firma ma jakieś zamierzenia? Wiesz, myślę, że tak, jak najbardziej. Jeżeli chodzi o naszą organizację, to mniej więcej od 2018 roku firma bardzo dynamicznie się rozwija i rozrasta. Została utworzona Beta Group, do której zostały włączone marki Abra Beta, odpowiedzialna która zajmuje się, która w swojej ofercie ma tarcze do cięcia, szlifowania i materiały ścierne. Mamy do grupy Beta w ostatnim czasie też dołączyła marka BM Group, która w swojej ofercie ma sprzęt, szeroko rozumiany sprzęt, narzędzia dla elektryków, dla branży elektrycznej, stąd też się znamy. Tak. A jeżeli chodzi o samą Betę, no to widzimy tutaj w ostatnim czasie bardzo duży rozwój, jeżeli chodzi o meble warsztatowe, o systemy mebli warsztatowych. W tej chwili mamy już 4 systemy mebli warsztatowych uzależnione tylko i wyłącznie od fantazji klienta i tego, jakie jest w stanie przeznaczyć na to środki, tak? Łącznie z możliwością zaprojektowania indywidualnego takiego miejsca, stanowiska pracy, garażu. Wielu też prywatnych odbiorców jest bardzo zainteresowanych tym, aby mieć prestiżowe, fajne meble, dopasowane według jego zamówienia i pomysłu, bo możemy robić meble
stylu vintage, możemy robić meble w dowolnym kolorze. Możecie design. robić meble do użytku takiego, nie wiem, w jakiejś mechanicznego w stylu vintage? Na serio? Tak. No Jak? są odbiorcy, którzy mają warsztat jakiejś prestiżowej, znanej marki samochodowej lub motocyklowej i wygląd, tradycja, pochwalenie się tym warsztatem również jest dla nich istotne. Polecam sprawdzenie naszego konta na Instagramie 3D Beta, które jest, to studio jest odpowiedzialne za projektowanie właśnie i prezentację mebli warsztatowych na zamówienie, wyłącznie na zamówienie. Tak jak mówiłem, wszystko zależy tylko i wyłącznie od fantazji i środków, jakie chce przeznaczyć na to klient, tak? Ale chyba nie ma zadania, którego by się Beta nie podjęła? Studio 3D Beta nie podjęło. Nawet w ostatnim czasie podczas wizyty ostatnio w naszej centrali widziałem tam studio meble kuchenne. Meble kuchenne. Tak. Kurde, szkoda, że tak późno mi mówisz, bo ja ostatnio robiłam kuchnię, to ja bym się zainteresowała. Ale faktycznie... Oczywiście to było zrobione na zasadzie eksperymentu, co potrafią zrobić, ale tak, byli w stanie się podjąć takiego zadania. Super, przy czym mówię, świetnie to wyglądało, super to wyszło. Ja muszę was odwiedzić Zapraszam. w firmie, headquarters Koniecznie. macie i muszę to sprawdzić organoleptycznie. Ale co ja Polecam. uwielbiam w waszej firmie, to jest to, że faktycznie i narzędzia, i odzież ochronna, i buty, to wszystko jest spójne. Tak jak powiedziałeś na samym początku, jak ktoś wchodzi, to ma mi wykonać pewną pracę lub jak gdzieś wchodzę, gdzie mam wykonać pewną pracę, to faktycznie ten look tej osoby już świadczy o tym, że profesjonalizm został zachowany. Tak, to był nasz klucz do sukcesu. Ponad 15, no już prawie 20 lat temu, kiedy zostały wprowadzone produkty BHP, odzież, obuwie, które w tamtym czasie wydawały się, że są drogie, wynikało to z bardzo dobrej jakości zastosowanych elementów do wyprodukowania tej odzieży i obuwia. Obawy, że mogą być problemy ze sprzedażą tych produktów na polskim rynku. No wiadomo, wszyscy szukają oszczędności, zawsze każdy gdzieś tam chce zaoszczędzić na czymś. Natomiast okazało się, że rzeczywiście ten pomysł Beta Utensili związany z tym, że klienci utożsamiają się z marką, jeżeli mają narzędzia, to mamy duży kredyt zaufania, jeżeli chodzi o odzież i obuwie i to się doskonale sprawdziło. Mało tego, później okazało się, że jeżeli jakiś warsztat 2-3-osobowy ubrał się w naszą odzież, no to sąsiedzi z sąsiedniego warsztatu też chcieli fajnie wyglądać, tak? No, więc trawa u sąsiada jest zawsze więc bardziej to zielona. zaczęło, taka poczta pantoflowa, to nam bardzo dużo zrobiło, bardzo nam to pomogło. Zaznaczam, wtedy, te 20 lat temu, nie było tak nie było w ogóle Facebooka, tak? Czy tak rozbudowanych mediów społecznościowych, tak? Ludzie nie byli tak aktywni, więc ta informacja, ta reklama nie rozprzestrzeniała się tak szybko jak w dzisiejszych czasach. Tak więc to rzeczywiście mieliśmy duży sukces i marka znała się dzięki temu rozpoznawalna. Do tego stopnia, że czasami jak rozmawiam z klientami, to oni mówią, że macie narzędzia. Mówię tak, od 100 lat, ale to taki drobiazg, nie? To właśnie odzież, obuwie to jest element naszej oferty, a w cenniku mamy tam ponad 12 000 pozycji w cenniku, ale dobrze, w porządku. Tak, odzież mamy również narzędzia i meble warsztatowe w naszej ofercie. To wiesz co, to ja mam pomysł. Skoro ta wasza oferta jest tak szeroka, to jeżeli chciałabym się z tobą spotkać jeszcze raz na takim następnym live'ie, powiedzmy, to o czym będziesz mi opowiadał? Tematów mamy mnóstwo, rodzin jest mnóstwo. Myślę, że moglibyśmy z przyjemnością, porozmawiałbym z tobą o nowej normie, jeżeli chodzi o obuwie, bo dzisiaj opowiadaliśmy sobie o obuwiu bezpiecznym, uwzględniając przede wszystkim tą starszą normę, która jeszcze nadal obowiązuje.
Myślę, że też chciałbym Wam trochę opowiedzieć o odzieży o zwiększonej widzialności, ponieważ zwiększona widzialność, bezpieczeństwo z tym związane jest szalenie istotne i coraz więcej klientów jest świadomych zagrożeń z tym związanych, znaczy zagrożeń z brakiem widoczności oczywiście, tak? Więc myślę, że kilka fajnych eksperymentów byśmy mogli sobie przeprowadzić w przypadku odzieży o zwiększonej widzialności. Fantastycznie, będziemy się ubierać. Ja regularnie 38, więc na mnie wszystko pasuje. Okej, zawsze. dobra, będę pamiętał. Super. Dobra, Michał, dziękuję Ci bardzo i nie mogę się doczekać następnego spotkania, które mam nadzieję Również. niedługo. Dzięki. Dzięki.